Bum, 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 bum. Bam, 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 bam. Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku No Comment. Ja nazywam się Kamil Żynda, ze mną jest razem dzisiaj Łukasz Żeligowski. No i będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się dzisiaj na rynku. A dzieje się dużo, bo krwawimy i to dość mocno. Łukaszu, co się dzieje? No właśnie, jestem ciekaw w ogóle jaki będzie kurs w sobotę, jak będzie premiera tego odcinka, ale faktycznie krwawimy dosyć mocno, zresztą zgodnie z tym, co mówiliśmy na kwadransie, że spodziewamy się takiego spadku. Nawet ja pozwoliłem sobie wyrazić opinię, że dobrze by było, gdyby spadło, bo trochę byśmy oczyścili rynek z tych, którzy są zbyt nerwowi. No i moglibyśmy dokupić trochę taniej, no bo wiadomo, przecena jest, to warto kupować. Ale co się dzieje? Teorii tyle, ile ludzi, nie? Tak. Ale kilka rzeczy jest wiadomych. Na pewno jednym z takich istotnych elementów jest Mt. Gox. Tak jest. Śledziłeś tą sprawę. Powiedz, co tam się dzieje? Tutaj jest, w ostatnich tygodniach pojawiła się informacja o tym, że Mt. Gox będzie w końcu sprzedawać te swoje około 140 tysięcy bitcoinów o wartości rynkowej 9 miliardów dolarów. No i dzisiaj pojawiła się informacja w przestrzeni medialnej, która według nas może tutaj mieć, bo nagrywamy to w czwartek, tak, gdzie ten krach był taki w sumie bardzo mocny dzisiaj. No i tutaj pojawiła się informacja, że z portfela, na którym są te środki, została przeprowadzona transakcja testowa. Czyli próbują przesyłać środki dalej. No i myślę, że tutaj nagle społeczność zobaczyła, że już jest pierwszy jakby blok startowy otwarty do wypłacenia tych środków, no to jest 9 miliardów dolarów, no jak nie patrzeć, no trochę tego kapitału jest. No i jeżeli taka transakcja testowa została wypuszczona dzisiaj, spodziewają się wszyscy, że zaczną być spuszczane na rynek, no i siłą rzeczy ludzie, no trochę sentyment się zmienił w drugą stronę, tak? I podejrzewamy, że postanowili też wyprzedać, ale to nie jest jedyny element właśnie. No tak, ja akurat uważam, że ludzie, którzy posiadają bitcoiny na Mt. Goxie, to są ludzie doświadczeni. Są ludzie, którzy kupowali dawno temu bitcoina, tak. Więc śledzą go na pewno od tamtego czasu i nie sądzę, żeby chcieli wyprzedawać wszystko, co mają. Część na pewno tak, ale czy to będzie 10%, czy to będzie 20%, czy 5%, nie wiem. No tak. Ja osobiście, gdybym był w sytuacji takiego klienta, to co najwyżej sprzedałbym bitcoiny o wartości mojego kapitału początkowego, ale tak naprawdę to nie sprzedałbym ani jednego. No tutaj tak, żeby tylko pokazać Wam, jak jest dysproporcja między wartością bitcoina wtedy, jak był Mt. Gox upadał, a tym, co się dzieje teraz, to wzrost wartości od tamtego czasu do teraz samego bitcoina to jest 10 000%. Czyli 100 razy, czyli wystarczy sprzedać 1%, żeby odzyskać kapitał. Czyli powiedzmy 2%, żeby mieć jakiś tam... Dwukrotny zysk od tamtego czasu. Mam, że środki były zamrożone jakby na dobrej lokacie. Nie? Tak. I teraz po co sprzedawać, skoro wszyscy wieszczą, że Bitcoin będzie rósł. No to tak. nie mam pomysłu, dlaczego sprzedawać. No też zwłaszcza, że ile czasu minęło od tej sytuacji, no to już ludzie się albo pogodzili ze stratą tych bitcoinów, część osób już pewnie, nie życzymy tego nikomu, ale pewnie może już nie żyć, tak, i nie ma już nawet jak wykorzystać tych środków, także ja zgadzam się z Tobą, myślę, że całość tych wpływów, nie będzie taka, że wszyscy od razu upłyną te bitcoiny, z tym, że tu też nie wiemy dokładnie, jakie są umowy między syndykiem a tymi ludźmi, którzy mają uzyskać środki. Może ten syndyk ma sprzedać te wszystkie bitcoiny i wypłacić im dolary. Tego nie wiemy. Tak samo nie wiemy o tym, jaka część długu została przejęta przez różne instytucje. Tak. Bo wiemy, że były takie możliwości. Kilka firm skupowało takie zadłużenia. No i możliwe, że teraz te środki są, te bitcoiny będą dane nie tym pierwotnym właścicielom kont na Mt. Goxie, ale właśnie jakimś kancelariom, firmom, pośrednikom jakimś. No a oni mogą chcieć po prostu zrealizować zysk. To też jest możliwe i też możemy to zobaczyć. Ale jakie inne przyczyny mogą być jeszcze spadku? Jakie inne przyczyny? No tutaj mamy dużo tych przyczyn jest. Jeszcze jedną przyczyną taką, którą warto wspomnieć, to są też środki, które rząd amerykański miał zablokowane
z różnych przejęć, z nielegalnych miejsc. No i to też wpływa ostatnio na giełdy i też podejrzewamy, że to też może być upłynniane przez te rządy. Tak, no wiemy na pewno, że i Amerykanie, i Niemcy oficjalnie mówią o tym, że sprzedawali swoje środki, więc no jest faktycznie jakaś presja. Ja jednak cały czas nie przekonuje mnie to, szczególnie jak patrzę na to, jak zostały sprzedane środki przez Niemców w postaci jednego zlecenia, to było bardzo dziwne. Tak. No, myślę, że nie wiedzą do końca, jak się obsługiwać w tym rynku. No ja mam raczej przeczucie, że tam pracują mądrzy ludzie, którzy potrafią robić zlecenia, rozumieją, jak działa giełda. Jakoś nie mam takiego poczucia, Czyli wysyłali impuls, żeby zmienić trend na spadkowy? Słuchaj, po pierwsze, oni sprzedawali nie swoje środki. Tak. Na pewno nie byli rozliczani z tego, ile dostali, bo z tego co wiem, ta wartość tych środków tam jest wielokrotnie większa niż była w momencie ich przejmowania, a znając urzędników, to oni się będą odnosili do wartości z tamtego okresu, więc jeżeli jest ktoś, kto mógłby być rozliczany z tych wartości, to on tak pokaże, hej, zobaczcie, 2 razy więcej mam. Tak. Nie? A więc tutaj to jest takie jeden argument. Drugi, jakoś mam cały czas przeczucie, że jesteśmy w trakcie dużej walki na rynku i tutaj ciekawy wątek chciałbym podnieść. Ciekawy dla mnie wątek, mam nadzieję, że zainteresuje również Was. Czy banki centralne skupują bitcoiny? No to tutaj ciekawostkę powiedziałeś. No nie wiem, w sumie wiesz, no to są instytucje publiczne. One powinny ujawniać to, co robią ze środkami. Publiczne i nie do końca, bo praktycznie wszystkie banki centralne są, właścicielami banków centralnych są duże instytucje. Powiem Ci jedną teorię, którą usłyszałem i brzmi ona ciekawie. Co więcej, usłyszałem ją po raz trzeci w ciągu ostatnich 5 tygodni. Otóż za bankami centralnymi stoją instytucje, które znają się na rynkach. Oni wiedzą, co robią. Po drugie, te instytucje wiedzą o tym, że spodziewany jest duży wzrost wartości bitcoina. A po trzecie, albo wracając do drugiego, to jeżeli oni wiedzą, że będzie wzrost wartości bitcoina, to oni będą czekali ze skupowaniem bitcoinów, jak będzie drogi, czy będą chcieli raczej kupować, jak jest tani? Nie no, oczywiście. Jak jest tani. Tak. Co oni mogą robić? Na przykład mogą właśnie poprzez to, że są dużymi organizacjami, wywoływać różnego rodzaju zawirowania. Jednak nie ma co tu ukrywać, rynek kryptowalut, bitcoina nie jest jeszcze na tyle stabilnym rynkiem, na tyle dużym, żeby duży gracz nie potrafił tutaj namieszać. No i wystarczy dobrze rozegrać jakimś sentymentem, właśnie robiąc jakieś wyprzedaże, żeby spowodować zbicie ceny. Wtedy można delikatnie, pomalutku kupować i jak już będzie oficjalna informacja, że bank centralny może kupować bitcoina, no to odpowiednia instytucja będzie sprzedawała kryptowaluty, które kupiła tanio, będzie sprzedawała drogo. Tak, ma to sens. Tym bardziej, że tutaj właśnie a propos tego, co powiedziałeś, w ostatnich dniach jakiś wieloryb, który nie wiadomo skąd się wziął, przesłał na Binance 323 miliony dolarów. A wiadomo, że jak pojawiają się takie duże środki na giełdzie, dużego gracza, wieloryba, no to nie po to, żeby one tam leżały. Dokładnie. Tylko po to, żeby coś z nimi zrobić. Można, dzięki temu, że mamy transparentną sieć, to możemy mieć tego typu informacje. Tak. No i faktycznie ja raczej czuję w tym pewne zagrywki, pewne próby krótkoterminowego działania, bo znowu pojawiają się kolejni analitycy. We wtorek mówiłem o kilku analitykach, którzy podnieśli swoje wyceny. Nie wcale byczy dla krypto, oni są raczej takimi konserwatywnymi. A teraz czytałem kolejnego, który zweryfikował swoją prognozę i on przedstawił prognozę
to jest bardzo ciekawe, on nie podał ceny, on tylko powiedział przedział. On mówi, że od 150 do 500 tysięcy dolarów na koniec tego roku. Ja naprawdę marzę o tym, żeby zobaczyć taki rajd po prostu, bo cena wtedy będzie rosła tysiące dolarów dziennie. Tak, i to jest coś, co możemy, myślę, już niedługo zobaczyć, bo po pierwsze rynek wyczekuje na coś takiego, Tak. a po drugie jednak cykliczność jest siłą, której nie da się oszukać. My możemy na chwilę powalczyć, ale to jest tylko chwila. W długiej perspektywie nie jesteśmy walczyć. To tak jak z grawitacją. No jesteś w stanie na chwilę ją pokonać, ale koniec końców musisz wylądować na ziemi i nie ma tutaj opcji, no pomijam tutaj loty w kosmos i tym podobne, chociaż tam też wracają, nie? W końcu, Tak. przynajmniej większość. No ale na chwilę możemy coś zrobić, na chwilę możemy wywołać spadek, możemy spowodować, że cena zanurkuje, ale to są tylko chwilowe działania. Wartość Bitcoina w tej chwili, nie zgadzam się ze wszystkimi tymi analitykami, którzy mówią, że jest wyprzedany z oversold, czyli że cena jest zaniżona w tej chwili Bitcoina. Oni podają, że na dzisiejsze takie ich analizy to Bitcoin powinien kosztować, niektórzy mówią 90, 100, 110, nawet widziałem takie wartości, że to jest taka cena rzeczywista, gdyby usunąć manipulacje, które występują w tej chwili na rynku. Manipulacje czy jakieś zaburzenia, tak może powiedzmy. Więc cena Bitcoina 57 dzisiaj była. Tak. Bardzo fajnie. Ja obstawiam 55, że zobaczymy. Moja prognoza. Dajcie znać w komentarzach, czy się sprawdziła. 55 to taki próg bólu. Myślę, że pika może zejść nawet troszeczkę niżej, ale to będzie raczej pika. Czy widzisz jeszcze jakąś inny powód spadku? No są jeszcze, myślę, takie dwie jeszcze przyczyny, które da się zauważyć na rynku. No pierwsze to jest to, że no ta spadająca cena w ostatnich tygodniach, delikatnie mieliśmy taki trend boczny, teraz ostatnie 3 dni ciągłe spadki, no to wywołuje też to, że górnicy, którzy mieli nakopane bitcoiny wcześniej, no tutaj, jeżeli im się tutaj nie zwraca teraz wartość tego kopania, która jest w tym momencie na takim poziomie, no to oni wyprzedają te bitcoiny, które mają jakby tam u siebie mieli w zapasach, że tak powiem, tak? I to w ostatnich 3 dniach jest 150 milionów dolarów. No to też powoduje jakiś impuls, tak? Jeżeli to wszystko nałożymy na siebie, te kilka rzeczy, które się pojawiają, no to myślę, że to też może mieć duży wpływ. No i tutaj jedna rzecz, która się pojawia w ostatnich dniach, no w związku z wyborami w Stanach Zjednoczonych. No Tego właśnie. nie możemy ominąć, no bo myślę, że to jest taki słoń w pokoju, zwłaszcza po tej ostatniej debacie, która się odbyła, no ale nie da się tutaj nie mówić o tym, tak? Bo to ma chyba bardzo duży wpływ na cały rynek kryptowalut. No sytuacja jest taka, że no wszyscy, myślę, no, może nie wszyscy, ale ci, co widzieli tę debatę, no to widzą, co tam się wydarzyło, tak? Tak, no myślę, że ta próba schowania stanu aktualnego prezydenta powiodła się. Powiodła się na tyle dobrze wcześniej, że większość demokratów i ludzi głosujących na tą partię uwierzyła we własną propagandę. I nagle doznali pewnego olśnienia. Oglądałem chyba wczoraj albo przedwczoraj Bena Shapiro, który podsumowywał tą debatę i on zrobił bardzo fajne zestawienie wypowiedzi wielu dziennikarzy, wielu polityków sprzed debaty. Zebrał do takiego 2-minutowego klipu, w którym to brzmiało strasznie, w których oni mówili zdania typu rozmawiałem z nim przy stole, tak skupionego człowieka dawno nie widziałem, tak błyskotliwego, tak szybko reagującego, podejmującego właściwe decyzje. Człowiek, który... Mówimy o Bidenie. Tak, mówimy o Bidenie, żeby było jasne. Bardzo trzeźwy umysł, rzutki, bystry, rzucający pomysły, nowe pomysły, dający nowe spojrzenie na wiele rzeczy. Bardzo taki błyskotliwy. Te sformułowania się bardzo często powtarzały. To było naprawdę tyrada takich wypowiedzi. No i nagle mamy debatę, na której widzimy, że no jednak nie. No tak. Jednak nie.
I abstrahując w tej chwili od prawd, kłamstw, oszustw, naciągnięć i tak dalej, bo były po obu stronach, włącznie z zaskakującym stwierdzeniem Bidena, że pokonaliśmy Medicare. No, pewnie nie to chciał powiedzieć, ale jak patrzy się na to, to ja muszę powiedzieć, że mi było trochę wstyd i smutno. No tak. I następnego dnia artykuły w New York Timesie, w gazetach takich naprawdę prodemokratycznych, gdzie wielu dziennikarzy pisze swoje felietony i oni mówią, nie ma szans, żeby ten człowiek mógł dalej prowadzić kraj. W ogóle nie ma szans, żeby teraz mógł prowadzić kraj, że jego stan jest taki, że on już teraz powinien się wycofać. I no, czekamy teraz, a wiadomo, niepewność jest najgorsza. Tak. Kto będzie nowym kandydatem demokratów? I tutaj myślę, że rynek faktycznie mógł w tej chwili to dyskontować, bo się boi, że będzie przedstawiony kandydat, który okaże się jeszcze bardziej negatywny, jeśli chodzi o krypto, niż Biden. Ciężko sobie mi to wyobrazić, ale powiedzmy, że coś takiego może się zdarzyć. No i nagle możemy mieć odwrócenie zupełnie tendencji. Nie? Tak. No i tutaj może się pojawić właśnie taki czarny koń, który rzeczywiście może tutaj zagrozić Trumpowi. I jeżeli administracja demokratyczna wygra te wybory kolejne i może być dużo gorzej niż jest w tym momencie co do samego rynku kryptowalut, no bo nie ma co tu ukrywać, że republikanie bardziej sprzyjają. Tak, rynkowi. bardziej sprzyjają, chociaż pewnym plusem jest to, że nie ma żadnego kandydata oczywistego. No ale jest jeden taki, o którym już tutaj wspominamy co jakiś czas i tutaj wydaje mi się i tobie, że jednak może to zrobić. Może, chociaż na giełdzie kandydatów nie jest wysoko, to jest kilku bardziej oczywistych kandydatów. Oczywistych ze względu na sytuację, jaka jest, no ale jak się okazuje, oni w ogóle nie mają szans na uzyskanie głosów. W najlepszym wypadku tam ta przewaga Trumpa jest dwucyfrowa. Nie mówimy o 1-2%, tylko dwucyfrowa i to jest bardzo, bardzo dużo. Na przykład gubernator Kalifornii, lubiany przez demokratów, ale totalnie negatywnie odbierany generalnie w całym kraju, jako że Kalifornia jest stanem, który ma największe problemy. Więc tutaj wiadomo, co się dzieje w Kalifornii. Może owszem w Kalifornii osiągnąć dobry wynik, może w kilku innych stanach też osiągnie dobry wynik, ale jak patrzyłem na mapę, no to ta mapa zaktualizowana z wynikami, jak zawsze to było tak trochę pół na pół z jakimiś tymi swing states, to teraz w ogóle te swing states nawet się nie liczą. Tak, a też jest... Że te stany, które zawsze głosowały na demokratów, tam jakieś dziwne ruchy się dzieją, że Biden przegrywa, ale nie dlatego, że ludzie głosują na Trumpa, tylko nie idą na wybory. Tak, i tutaj właśnie jeszcze przed samą debatą nawet słyszałem, kilka godzin dosłownie przed, tak jakiś dziennikarz wypowiadał się właśnie na temat sentymentu w Stanach i jak to wygląda, to o czym mówisz. I już przed debatą było tak, że było mniej więcej po połowie, ale we wszystkich kluczowych stanach, które mają decydować o wygranej, tam była przewaga Trumpa. Już przed debatą samą, tak? A po debacie? No po debacie to już nawet boję się 75% Amerykanów uważa, że Biden powinien zrezygnować z kandydowania. Tak. Że nie jest w stanie przez kolejne 4 lata prowadzić kraju. No i tutaj dochodzimy do tego, że zależnie kto wygra te wybory, to zmieni się pewnie zarządzanie SEC-iem. Jak się zmieni zarządzanie SEC-iem, to tutaj możemy jeszcze, że ciężko to sobie wyobrazić, a możemy mieć kogoś gorszego niż Gary Gensler. Może być ktoś gorszy, oczywiście, chociaż w tej chwili trochę będzie miał związane ręce, ale zawsze może być gorzej, ale może być znacznie lepiej. I jakby było znacznie lepiej, to by było ciekawe. Ja zastanawiam się, jak zareaguje Unia Europejska i co zrobi z MiCą i z tymi regulacjami. No tutaj tych pytań coraz więcej się pojawia, no bo nie wiem, co zrobi Trump, jak wygra wybory. Może być bardzo różnie, bo to już wczoraj też słyszałem jakieś artykuły, chociaż ten szum medialny w tym momencie, wiadomo, jest tak duży, że nie wiadomo, co jest prawdą, a co nie, no ale też słyszałem już wczoraj, że
no tutaj dogaduje się z Putinem co do tego, jaka część Ukrainy ma być oddana Rosji. No, także Porozmawiamy o Ukrainie, bo tam na froncie jest spokojnie. Zmiany są niewielkie, nieistotne, ale dużo dzieje się w gabinetach politycznych, dużo dzieje się pod stołem. No i oto okazuje się, że o ile jeszcze wcześniej czas grał na korzyść Rosji, bo ona mogła się mobilizować, mogła działać, tak teraz ten czas zaczyna grać na korzyść Ukrainy, bo łącznie chyba 60 kilka samolotów F-16 będzie przekazanych w najbliższym czasie. Już nie problemem są myśliwce, a piloci większym, bo tutaj nie ma pilotów. Pierwsza chyba 12 będzie w lipcu już wyszkolona. Z drugiej strony widzimy działania takie Ukrainy mało widowiskowe, gdzie są niszczone systemy obrony przeciwlotniczej na Krymie na przykład bardzo intensywnie. Także można powiedzieć, że coś się może zdarzyć. Ukraina systematycznie niszczy bardzo drogie komponenty właśnie obrony antyrakietowej, przeciwlotniczej. No i to może naprawdę zaczynać już tam mieć istotny wpływ na sytuację. Może się okazać, że jak Trump przyjdzie do władzy, to Putinowi nie pozostanie nic innego jak na przykład no po prostu wycofanie się z wszystkich terenów. no tutaj wiesz, myślę, że logika rosyjska jakby nie przewiduje chyba czegoś takiego jak wycofanie się. Także nie wiem, musiałoby się chyba naprawdę dużo rzeczy tutaj wkoło zmienić. Chociaż ta cała sytuacja ogólnogeopolityczna w tym momencie, no tutaj jest dużo ciekawych ruchów się ostatnio dzieje. No bo na przykład Andrzej Duda był w Chinach z Xi Jinpingiem w bardzo dobrych relacjach, przyjęli go tam praktycznie jak króla. I no tutaj myślę, że jakaś taka wsparcie Chin, żebyśmy mieli tutaj większy spokój, no jakiś jest. Orban się wybrał teraz do Załęskiego na Ukrainę, rozmawiać też. To jakaś taka miękka polityka też tu się dzieje w tle. No zobaczymy, tak jak mówisz. No, myślę, że te najbliższe miesiące mogą się okazać kluczowe. No tutaj też Załęski ostatnio wspominał o tym, że jakby nabojów mają już wystarczająco dużo. Teraz chodzi o systemy właśnie przeciwlotnicze, tak? Tak. To jest cel, na który oni teraz stawiają. Wakacje zwykle gorące, jeśli chodzi o wojnę. W tym roku nie zapowiadają się jakoś mocno, chyba że właśnie Rosja stwierdzi, że musi coś zrobić teraz, póki jeszcze Ukraina nie ma tej swojej mocy, która może być. To też ma wpływ na rynek krypto, no bo jednak po pierwsze niepewność na rynkach kapitałowych, po drugie odwrócenie uwagi inwestorów od tematów krypto. To wszystko wpływa na cenę, ale z drugiej strony mamy takie bardzo ciekawe komunikaty. Na przykład już takie w ogóle ogólno prokryptowe. Wanek, duży fundusz zarządzający sporą, właśnie nie mogę sobie przypomnieć dokładnej liczby, więc nie będę strzelał, ale sporą kwotą złożył wniosek o ETF-a na Solanie. Na Solanie, tak. Proszę. No i tutaj też jest wypowiedzi analityków z rynku amerykańskiego, są takie, Bloomberga, chyba tak mówią o Bloombergu, że no wszystko zależy od tego, jak się skończy wybory w Stanach. Nie? Tak, to będzie na pewno złożenie tego wniosku jest pro-solanowe. Widziałem wypowiedź kogoś z zarządu Vanecka, czy jakiegoś jednego z głównych analityków, który opowiadał o Solanie i mówił całkiem interesujące rzeczy. Widać, miał temat przemyślany. Z jednej strony to może być po prostu wysyłanie króliczka, żeby może kupili dużo Solany i potrzebują drogo sprzedać, a może wręcz przeciwnie, budują bazę pod kolejnego ETF-a. Nie wiemy. Wiemy natomiast to, że człowiek stojący za akcjami związanymi z GameStopem i pamiętasz, jak się nazywał? Bo ja nie. Napiszcie w komentarzu, jak on się nazywał, proszę bardzo. Ten człowiek został pozwany o manipulację rynkiem. O, tak. Ale za tą sytuację wtedy z Robin Hoodem i tak. Wtedy co te spadki wszyscy próbowali ratować, tak? Ja teraz tak myślę, kurczę, a co innego robią wszyscy komentatorzy giełdowi? Dokładnie. Właśnie ci prezesi, ci główni analitycy, oni robią dokładnie to samo, co on. Tylko że on był skuteczniejszy. Tak.
Nie? I teraz opinię słyszałem, że pozew jest bardzo słaby, że nie ma jakiegoś dużego zagrożenia, ale sam fakt, że wytoczono mu taki proces, oskarżono go o coś takiego, jest dosyć niepokojący, albo właśnie pokazuje, że już nie mogą, nie ogarniają kuwety i muszą jakieś rzeczy się chwytać, no bo boją się tego typu działań na rynku tradycyjnym, bo okazuje się, że tak jak mówi się, że krypto jest podatne na jakieś tam schematy, pump and dump i tak dalej, to nagle okazuje się, że rynki tradycyjne Och, mają ten sam problem. tak. I to też zmienność tych rynków, bo Dokładnie. wszyscy mają wrażenie, że giełda, no to tam kilka procent, 10% rocznie, to fiu. No to polecam sprawdzić w ostatnim roku, jak zachowywały się spółki z S&P na przykład 500, tak? Tak. Już mam takie po prostu perełki swoje wybrane, Taiwan Semiconductor, to też jest dla mnie totalnie nielogiczne, bo sytuacja na Tajwanie bardzo zaogniona, a od początku tego roku o 50% w górę. Przy kapitalizacji spółki kilkuset miliardów dolarów. To, co działo się z Nvidią. Nvidia właśnie wychodzi jako zaraz, może jest szansa, że stanie się najdroższą firmą na świecie, Tak. przeganiając wszystkich praktycznie, tak? No i była druga przez chwilę, Tak. więc całkiem nieźle. Zadam Tobie przewrotne pytanie, Kamil. Nie rozmawialiśmy o nim, więc będziesz zaskoczony. W tej chwili kurs jest trochę ponad 57 tysięcy. Tak. Jaki będzie w dniu premiery tego odcinka? Łoch. No to tutaj Góra czy dół? jeden rabin powie tak, drugi rabin powie No. nie. Góra czy dół? Boże, no chciałbym, żeby to była góra. Znaczy, i tutaj nie wiem, co bym chciał w sobie, nie? Bo tak jak rozmawiamy zazwyczaj z Łukaszem, no oboje jesteśmy zwolennikami tej teorii, że Bitcoina się nie sprzedaje. Tak. Także jeżeli patrząc na to bardziej by mi zależało, żeby to trochę spadło, bo bym mógł dokupić więcej, tak? No w najbliższym czasie na pewno nie zamierzam sprzedawać. Także no dobra, chciałbym, żeby była wyższa, ale chciałbym też, żeby była niższa. Myślę, że będzie niższa. Czyli zawsze będziesz zadowolony. Tak. No ja stawiam na to, że będzie niższa niż dzisiaj, Tak. a na pewno w międzyczasie będzie niższa, że ten spadek jeszcze się pogłębi. Taka jest moja prognoza. Zobaczymy, kto miał rację, czy rynek, czy my. Pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna. Nie, w żadnym wypadku, ale faktycznie zmiany w tej chwili są bardzo, bardzo nerwowe, ale właśnie bardzo wielu analityków mówi, to oczyszcza rynek, to powoduje, że można zrobić sobie kumulację i dokupić, a ci wszyscy, którzy kupują w systemie DCA, czyli systematycznego kupowania za stałą kwotę kryptowalut, bez patrzenia na kurs, na pewno w tej chwili są zadowoleni, bo ich przyrost na portfelach jest większy niż poprzednio. No bo kupują za $100, kupują więcej bitcoina niż jeszcze 2 dni temu. Tak. I pamiętajcie, że DCA możecie zlecenie złożyć na Kanzen. Tak, polecamy ten mechanizm. Tak. On działa wyśmienicie, jest coraz bardziej popularny. Wiele osób narzekało, że tylko 100 zleceń można dać. Pracujemy, dodamy, żeby było można więcej. Tak, także zapraszamy do korzystania z DCA u nas. No to tutaj jeszcze, teraz pomyślmy tak, Łukasz, no bo tutaj sytuacja z ETF-ami. Czy to, tak głośno myślę teraz, no bo jeżeli ta cena będzie spadać i sytuacja z ETF-ami jest taka, no że wiadomo, no to jest inwestycja jakaś, tak? I czy ludzie nagle, którzy zainwestowali w te ETF-y, nie będą sprzedawali tego, bo oni nie są przyzwyczajeni do takich sytuacji na rynku, że cena może tak. No i to jest mocno się pytanie, ruszać, kto zainwestował w te ETF-y, Tak. bo ja cały czas stoję na stanowisku, że to zainwestowały osoby, które znają się na krypto. Że to nie są jakby część kapitału, która jest taka bardzo spekulacyjna, była nieduża, że to jednak zainwestowali ludzie, którzy raczej kupują i chcą trzymać co najmniej rok, 2, bo wierzą w to, że krypto pójdzie do góry i oni nie reagują nerwowo. Chociaż ostatnie wyniki z ETF-ów pokazują, że był wypływ środków. No, ciekawe. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Chociaż dzisiaj chyba jest, w czwartek dzisiaj jest zamknięta chyba giełda. Patrzę, 4 lipca mamy? no właśnie, tak, 4 lipca. To Dzisiaj zamknięte. dzisiaj będzie zamknięte. Ale w piątek będzie otwarte. Zobaczymy, czy pójdzie do góry. No, dla mnie ETF-y to jest cały czas jeszcze niepewna sprawa, bo z jednej strony widzę
dobry efekt tego, że więcej osób ma dostępu jest szersza adopcja, ale z drugiej strony faktycznie, tak jak Sławek mówi, ty chyba trochę tutaj też w tym kierunku idziesz, że te ETF-y powodują zbyt dużą kumulację Tak, środków w rękach jednej firmy czy jednej tak. instytucji. No ale robiłeś research i badałeś, jak się zwiększył rynek krypto Tak, w ciągu w tym roku. tak, w ostatniego pół roku. No to tutaj sytuacja jest ciekawa, bo myślę, że te ETF-y były takim katalizatorem, który spowodował te wzrosty. Jakby, no, że cała społeczność, poza tymi ludźmi, inwestorami, którzy kupowali właśnie te ETF-y, no to cała społeczność patrzyła na to. I jeżeli ten katalizator w postaci tego ETF-u naprawdę zadziałał i cena zaczęła rosnąć w górę, no to reszta rynku poszła za tym. No i tutaj mamy taką sytuację, że wpływy netto do ETF-ów od początku roku, no to ETF pojawił się trochę później, ale od początku roku to było około 15 miliardów dolarów, ale rynek cały w tym okresie kryptowalut urósł o 700 miliardów dolarów, plus jeszcze spółki, które były związane z rynkiem kryptowalut około 11 miliardów i tam parę pobocznych rzeczy, czyli cały rynek od początku tego roku wzrósł o 750 miliardów dolarów. Co przy wpływach netto do tych ETF-ów w kwocie 15 miliardów dolarów, te 15 miliardów dolarów nie robi takiej dużej Nie jest różnicy. tak dużo. Nie? Tak, ale myślę, że to był właśnie taki bodziec, który zadziałał na cały rynek, no żeby zaczęli ludzie kupować, tak? Że zauważyli, że jednak ten Bitcoin to jest coś prawdziwego, to nie jest wydumana rzecz przez kilku nerdów w piwnicy i naprawdę tam, jak jest tu już na rynku finansowym i fundusze zaczynają tym handlować, to coś za tym musi stać. Fizycznie. Tak, no ja myślę, że ta informacja jeszcze się rozchodzi, ludzie jeszcze nie dowierzają. Może Poza te tym spadki... też, co mówiłeś, no, że instytucje, które dokonują zakupów, one mają moment bezwładności duży. Tak, bardzo duży. Tak. I tutaj myślę, że nie ma szans na to, żeby te instytucje już kupowały. Mówię o takim masowym, Tak. raczej stawiam właśnie na końcówkę tego roku, początek przyszłego, chociaż podejrzewam, że większość transakcji będzie miała charakter OTC, bo te fundusze, które chcą sprzedawać później im te bitcoiny, to one teraz kupują, bo wiedzą dobrze, że na przełomie roku będzie, Tak. no, będzie inna cena i to one chcą na tym po prostu zarobić. Intensywnie dzisiaj było. No, trochę się dzieje, no co tu Prawda? powiedzieć, tak, no, sytuacja jest dynamiczna. Wiadomo, że tak samo jak duże spadki, to tak samo duże wzrosty, bo to duże emocje. No mamy teraz duże spadki, no próbujemy znaleźć rozwiązanie z tych sytuacji. Co przyniosą następne dni, no nie wiemy, ale no tak jak no, spodziewamy się, że będzie taniej, tak? Także jeżeli macie nie sprzedawać, to naprawdę nie słuchajcie, to nie są żadne porady, to są nasze wewnętrzne przemyślenia na ten temat. Tym bardziej, że my nie sprzedajemy Bitcoina, także Tak. od nas nie kupicie. O Kandze dzisiaj dużo mówić nie będziemy, ponieważ zbliża się kilka informacji, które ogłosimy już, myślę, w przyszłym tygodniu, więc śledźcie kanał. I to jest dobry moment, żeby powiedzieć: dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, dzwoneczek i komentarz do tego odcinka jest mile widziany. Mamy jeszcze jakiś temat? Ja jeszcze bym wspomniał o tym, że za 2 tygodnie wyjeżdżamy w trasę. Tak. I tutaj ważne, żebyście o tym wiedzieli, już wydarzenia będą na Facebooku. Tu teraz pewnie widać planszę. Pojawi się plansza z miastami, w których będziemy. Dokładnie to od razu szybko powiem. To jest 22 będziemy w Białymstoku, Lipce oczywiście, 23 Lublin, 24 Kraków, 25 Wrocław, 26 Poznań, 27 Warszawa, 28 Gdańsk. Nie wiem, jak to wytrzymamy, bo to 7 dni w trasie, codziennie impreza, ale naprawdę dużo szykujemy fajnych rzeczy, dużo fajnych prelekcji. Będziecie mogli przyjść, zbić piątkę ze mną, z Łukaszem, ze Sławkiem. No myślę, że naprawdę warto się pojawić. Będzie coś do jedzenia, będzie coś do wypicia. Mamy zamiar z Wami fajnie się pobawić, pogadać. Coś do wygrania? Coś do wygrania, oczywiście. No to jak w Kandze, to musi być coś do wygrania. Tak, oczywiście. Także zapraszamy Was serdecznie. Będziemy czekać na Was z niecierpliwością. Wszystkie informacje będziecie na pewno mogli znaleźć na naszych social mediach. No będziemy o tym mówili gdziekolwiek się da. I poza social mediami też. Myślę, że offline będziecie też mogli zobaczyć takie A ja zachęcam każdego z Was do tego, żeby na ten event przyszedł z kimś, komu do krypto jeszcze daleko. Żeby były osoby, które może pierwszy raz usłyszą o krypto, a może po prostu już coś wiedzą, ale chciałoby się czegoś więcej dowiedzieć. To nie będzie tylko spotkanie do tego, żeby sobie poplotkować i pośmiać się, ale również będą wykłady z dużą porcją wiedzy,
zaproście te osoby, przyjdźcie z nimi, zaopiekujcie się trochę nimi, ale też pokażcie, że ten rynek to nie jest garść oszołomów, tylko za tym stoi prawdziwa rzecz. To nie tylko wiedza, ale i osoby, i rynek jest duży. Warto, myślę, przyjść z kimś. Może komuś pomożecie zmienić swoje życie. Tak, no i będą tam przede wszystkim lokalsi, których będzie można poznać, zobaczyć jak się wymienia krypto do gotówki albo gotówkę do krypto dosłownie 15 sekund. Będzie to można zrobić na miejscu, na małe kwoty, także zapraszamy, tak jak Łukasz mówi, przyprowadźcie swoich znajomych, zobaczyć, że to nie jest tylko banda oszołomów, a to jest naprawdę coś, w czym warto się zapoznać, tak? No i tutaj od razu otwarta droga dla nich do darmowej nauki na Kanga University, gdzie można się naprawdę wszystkiego o kryptowalutach nauczyć. No może nie wszystkiego, ale 99%. Wystarczająco dużo, żeby samemu ocenić, czy rynek jest warty Tak jest. tego, żeby w niego zainwestować, żeby w to krypto zainwestować. Kamil, najważniejsza część programu, Fakty, nie mity. nie mity, fakty autentyczne. Łukaszu, no to tutaj jaki fakt z Twojej strony na dzisiaj? Mamy wakacje, pogoda może dzisiaj nie dopisuje, ale w zeszły weekend była niesamowita. Ten weekend najbliższy też ma być ciepło, co zachęca do wyjścia na plażę, szczególnie w Gdańsku albo nad rzekę, na jezioro. No i mam tutaj pewien fakt. Otóż naukowcy, pewnie amerykańscy, zbadali, Na pewno. że sprawdzili, ile osób ginie w słodkiej wodzie, a ile w słonej. O, Sprawdzili to. No i ciekawa rzecz, nie sądziłem, że tak to jest. 90% wypadków śmiertelnych odbywa się w słodkiej wodzie. A największe, to wliczamy oczywiście rzeki, jeziora, ale również wanny, baseny i jacuzzi. okej. I się okazuje, że najwięcej ludzi ginie w basenach i jacuzzi. Co nie oznacza, że kąpiel w morzu jest całkowicie bezpieczna. Mówię teraz zupełnie poważnie. Alkohol i woda to nie jest dobry pomysł. Nie wchodźcie do wody po alkoholu, nawet jak jesteście przekonani, że możecie. A na plaży bądźcie rozważni i uważni. Patrzcie, co się dzieje. Myślę, że nawet o tym moglibyśmy kiedyś porozmawiać podczas No Comment, bo naprawdę woda jest niebezpieczna. Tak, no poza tym nie wskakujcie z rozgrzaną głową do zimnej wody. I nie skaczcie na główkę do miejsc, na których nie znacie i jesteście pierwszy raz jakichś pomostów, no bo tutaj bardzo łatwo sobie kręgosłup skręcić. No a ja tu już będąc przy wodzie, jak zostajemy właśnie. przy wodzie i przy kryptowalutach, żeby to jedno z drugim połączyć, no to tutaj jak woda, to zwierzęta żyjące w wodzie, no jak kryptowaluty, to wieloryby. No okej. No tutaj mamy dużych wielorybów na rynku kryptowalut, jak Sailor na przykład, który ma setki tysięcy bitcoinów, no ale tutaj jeżeli patrzymy rozmiarem, Sailor nie jest taki wysoki, a płetwal błękitny, który jest największym zwierzęciem żyjącym w wodzie, może osiągać 30 metrów długości i 160 ton wagi. O mamo. Duży. Kawał zwierza. Kawał Że zwierza. Można nawet pływając w oceanie spotkać taką istotę żywą, także zachęcamy, ale no trzeźwo, pamiętajcie. Tak, nigdy po alkoholu. Tak jest. Łukaszu, super się Kamilu, rozmawiało. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Bardzo miły czas. Mam nadzieję, że dla Was również. Zwyczajowo prosimy, ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6. 1 zmarnowaliście moje pół godziny, 45 minut życia, 6 najlepszych materiałów w internecie. Dajcie nam znać, co o tym myślicie. No i zapraszamy oczywiście w najbliższy wtorek o godzinie 9:30 na telewizję śniadaniową, czyli Kwadrans z Kangą. Dzięki, Łukasz. Cześć. Do zobaczenia.